Hej, witam na moim kanale. Jeżeli lubicie mystery boxy bądź takie subskrypcje, które przesyłają Wam pudełko niespodzianka z różnymi produktami do makijażu, to może być odcinek dla Was. Ja swego czasu miałam subskrypcję na BoxyCharm oraz Ipsy. Wiem, że oni wysyłają też międzynarodowo, także nie jest to nic dostępnego tylko po tej stronie oceanu. Natomiast niedawno po prostu scrollując na Instagramie znalazłam nowy box, który skupia się wyłącznie na produktach typu indie, co zapewne wielu z Was wie, że jest w kręgu moich zainteresowań. Subskrypcja nazywa się Ice Cream. Wkleję tutaj może zdjęcie do profilu na Instagramie oraz oczywiście link do strony będzie w opisie. I to, co mnie zainteresowało, to to, że rzeczywiście proponują marki typowo indie, które nie są może znane dużej ilości osób. Przejrzałam sobie, co zawierały poprzednie boxy i były tam marki na przykład Ace Beauty albo Gourmand Girls. Generalnie marki, które gdzieś tam chodziły mi po głowie, ale nigdy jakoś do nich nie dotarłam. Świat Indii jest tak ogromny, że naprawdę nie sposób spróbować wszystkiego. Dlatego postanowiłam wypróbować tą subskrypcję, a nuż będzie to coś fajnego. Ja sobie kupiłam subskrypcję na 3 miesiące. Na stronie tej subskrypcji, kiedy zaczniecie po niej sobie swobodnie chodzić, pojawi się taki pop-up, który zaproponuje Wam 10% zniżki, chyba trzeba podać maila tylko. I ja skorzystałam właśnie z tego kodu do zakupu tej 3-miesięcznej subskrypcji. Koszt takiej subskrypcji na 3 miesiące, czyli na 3 pudełka, plus wysyłka, podatek, minus ten kod 10%, wyszło mi na to, że jedno takie pudełko będzie mnie kosztowało około 40-42 dolarów kanadyjskich. To jest około 130 zł, więc wydaje mi się, że jest to bardzo atrakcyjna cena, aczkolwiek to zależy od tego, co jest w środku. Jeżeli chodzi o ten box majowy, który w tej chwili jest już wyprzedany, wiadome były 3 produkty i była to właśnie jedna mini paletka od Gourmand Girls i to było powodem, dla którego w ogóle zdecydowałam się na to w tej chwili. Miał być też róż w postaci takiego kwiatu, pąku róży oraz chyba cień płynny duochromowy, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, nie mam pojęcia, co tutaj jest. W każdym pudełku jest od 5 do 7 produktów. I z tego, co wyczytałam, co jakiś czas jest opcja wyboru pomiędzy kilkoma rzeczami. Tak było w przypadku tych paletek. Wiem, że osoby, które miały aktywną subskrypcję na początku tego miesiąca, mogły sobie wybrać pomiędzy 2 paletkami Gourmand Girls. Ja tej opcji nie miałam, ale nie szkodzi, cieszę się na niespodziankę. Zresztą obie mi się bardzo podobały. Także przejdźmy do rzeczy. Pudełko jest jeszcze zamknięte, nie otwierałam go. Chciałam to zrobić na wizji i bardzo się cieszę. Nie mam makijażu oczu, ponieważ planuję od razu tej paletki użyć, którakolwiek by to była. Natomiast resztę makijażu mam już na sobie, także nie wiem, co będzie tutaj i co będę w stanie wykorzystać, ale pójdźmy spontanicznie, zobaczmy najpierw, co tutaj jest. Dobrze, to zaczynajmy. Paczka jest jeszcze zamknięta, także muszę poszukać czegoś do otwarcia i jak zwykle nic nie mam. Łapka w górę, kto nie ma nigdy nożyczek koło siebie i otwiera wszystko długopisem. Coś to spróbuję zrobić, żeby tego nie wysypać. Mamy małe pudełeczko, tu jest karteczka mówiąca nam, co jest w środku oraz ile jest to warte. To będziemy oglądać przy okazji każdego produktu. Natomiast zobaczmy. Pierwsza tutaj rzecz, która mi się pojawia, to jest właśnie ten róż w postaci płatka, nie płatka, pączku róży. Widzę, że troszeczkę się wbił tutaj w to okienko, ale nie szkodzi. Tak więc wygląda pierwszy produkt. Marka to Swarovski US. Nigdy o niej nie słyszałam. Nie wiem, czy Wy może słyszeliście. Według kartki jest to produkt warty 30 dolarów. Podobno był na TikToku. Nie wiem, nie mam takiego doświadczenia. Możemy nałożyć go albo palcem, albo płaskim pędzelkiem. Jeżeli nie chcemy dużego pigmentu, to trzeba użyć mniej zbitego pędzelka. Zobaczmy. Jest to dosyć intensywny kolor, także myślę, że spokojnie mogę go nałożyć na to, co mam w tej chwili na twarzy. Ja może użyję sobie takiego syntetycznego pędzelka, bardzo miękkiego. Końcówka jest farbowana na różowo, nie jest brudny. Coś tutaj się odbiło, także jest dobrze. Mimo wszystko strzepnę nadmiar. No i zobaczmy. Pigment jest jak najbardziej dosyć mocny. Myślę, że sobie muszę pomóc pędzlem od pudru.
i troszeczkę go rozblendować. Ale bardzo ładny kolor, taki jakby jagodowy. Mocne. Może część odbiję sobie jeszcze na ręce, zanim nałożę na policzek. Kolor jest przepiękny. Mam oczywiście już na policzkach inny róż oraz oświetlacz, także ten kolor wyszedł taki od razu z blaskiem, ale efekt mi się bardzo podoba. Kojarzę tego typu róże, ale chyba w wersji kremowej. Swego czasu też były bardzo modne właśnie w internecie. Natomiast wydaje mi się, że ich prezentacja była troszeczkę lepsza niż to, co widzę tutaj. Tutaj mamy takie metalowe pudełko, dosyć tanie i szczerze mówiąc, jeżeli nie spojrzymy na to od góry, to w sumie nie widać, co to jest. Te, które widziałam chyba w drogerii jakiejś to było. Miały taką ładną jakby kopułkę przezroczystą i no dużo ładniej wyglądały. Natomiast dobry start, na razie nie jest źle. I zobaczmy dalej, co tu mamy. Coś takiego. I co to jest? Marka nazywa się Beauty for Certain. I tutaj z boczku widzę, że jest napisane, że jest to błyszczyk o dużej pigmentacji w kolorze Coral. Jest tutaj napisane, że Beauty for Certain jest to marka stworzona przez artystkę rapową Bia, B-I-A. Najlepiej znaną za jej piosenkę Whole Lotta Money z albumu For Certain. Dajcie znać, jeżeli kojarzycie, bo ja totalnie nie wiem, o kogo chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o błyszczyk, ma być to błyszczyk nawilżający, niezlepiający ust, długotrwały i lekko plampujący, jak to się mówi. Dawać dużo błysku i można go budować do preferowanej intensywności. Chętnie spróbuję. Najpierw zobaczmy może, jak wygląda opakowanie w środku. Tutaj, jeżeli chodzi o opakowanie, 10 na 10. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Spokojnie mogłyby być sprzedawane gdzieś, nie wiem, czy w drogerii, czy w jakichś sklepach takich stacjonarnych. Nie jest tak tanie jak to. Tutaj widać, że to już jest rzeczywiście marka. I co? Ściągnę może to, co mam na ustach i zobaczymy, jak wygląda. Ciekawa jestem, jak dużą ma pigmentację. O, troszeczkę koloru ma. Ok. Aplikator jest troszkę twardy. Jest też malutki, ale to może być akurat fajne, żeby dosyć precyzyjnie nałożyć na usta. No słuchajcie, chyba jest sukces. Kolor nazywa się Coral, natomiast ja bym powiedziała, że na ustach wygląda bardzo różowo, taki baby pink. Bardzo mi się podoba. Jest też bardzo przyjemny na ustach, rzeczywiście nie czuję jakiegoś szczególnego sklejenia. Efektu powiększenia ust też nie czuję, natomiast to jest plus. Potrzymam go oczywiście do końca filmu, także zobaczymy, jak się utrzyma. Ale sięgnijmy teraz po następną rzecz, bo bardzo jestem ciekawa. No widzę tą paletę, widzę, ale tak staram się po nią nie sięgać, zobaczyć, co jest jeszcze. I teraz mam coś takiego. O, to jest właśnie ten Liquid Eyeshadow Duochrom. Nie jestem pewna, jaki to jest kolor. Zobaczmy. Może po prostu otworzę i tak będzie najlepiej sprawdzić. Ulala. Tu jeszcze w sumie nie powiedziałam, że to jest marka Chantico. I to jest marka, która pojawiała się już kilka razy w tych boksach i wiem z komentarzy, że bardzo ludziom przypadła do gustu. Były nawet jakieś specjalne kody zniżkowe na stronie tej marki. Także jestem bardzo ciekawa. Też bardzo urocze opakowanie. Tak wygląda więc swatch. Jest to taka bardzo lekka zawiesina. Nie ma dużo pigmentu w sobie. Natomiast kolory, które tutaj się przybijają, to zdecydowanie taka fuksja, ostry, różowy oraz złoty. I czytając tutaj z kartki, wartość $19 i jest to cień typu topper, także potwierdza to, co mówiłam, że nie ma za dużo pigmentu, jest taki właśnie lekkiej zawiesinie, ponieważ należy go nakładać na inny cień. Doradzają, żeby użyć go jako rozświetlenie wewnętrznego kącika
bądź jako właśnie eyeshadow topper. Spróbujemy. Nie wiem czy dzisiaj, bo zobaczymy co wyjdzie nam z tej palety, natomiast ciekawa jestem. I widzę, że poza paletką jest tu jeszcze jeden produkt, także zacznę od niego. I co tutaj mamy? Gerard Cosmetics, tak? Tak, Gerard Cosmetics. Konturówka do ust od firmy Gerard Cosmetics w kolorze Bel Air. Ja już kiedyś miałam konturówkę od Gerard, też w jakimś boksie dostałam, chyba nawet w BoxyCharm. Była bardzo w porządku, kremowa, ta również się taka wydaje. Bardzo ładny pigment, bardzo ładny kolor. Z pewnością będę jej używać, bardzo ładna. To są kredki, które trzeba po prostu temperować zwykłą temperówką. Ja takie szczerze mówiąc lubię najbardziej. Ta jest bardzo kremowa, także cieszę się, że ją mam. Natomiast przejdźmy już do tego, o czym tak naprawdę ten odcinek jest, czyli do paletki od Gourmand Girls. Leci. I teraz zobaczę, którą ja dostałam. Ja dostałam tą w wersji Power. To jest chyba ta mniej kolorowa, ta bardziej taka zielono-grunge'owa. Wrzucę może tutaj zdjęcie tej drugiej, żebyście zobaczyli porównanie. Ta druga nazywała się bodajże Virtual i była taką typową Rainbow Palette. Obie szczerze mówiąc bardzo mi się podobały, ale tak po cichu wolałam tę, także bardzo się cieszę. Jest to typowa 9 i widzicie, jest to współpraca Gourmand Girls i Cosmic Peaches. Sprawdziłam na Instagramie, że jest to rzeczywiście make-up artist, która aktywna jest na Instagramie. Nie miałam przyjemności wcześniej ją oglądać, ale teraz już zaczęłam. I zobaczcie na to cudeńko. Czy ta paleta nie jest przepiękna? Mamy tutaj 7 matów oraz 2 błyski, które z tego co pamiętam są duochromami oba. Także bardzo specjalna paletka. Kolory może trochę jesienne. Mamy tutaj właśnie musztardkę, mamy ciepły brąz, mamy piękne zielenie. Natomiast jest też biały, miętowy. Ten duochrom wygląda na dosyć jasny, spokojnie można tutaj też jaśniejszy makijaż wykonać. Ja nie jestem wielką fanką czarnych kolorów w paletach, ponieważ mam ich już po prostu mnóstwo, a nie używam aż tak często, także dla mnie zawsze czarny dzień w palecie to swego rodzaju strata miejsca na cokolwiek innego. Ale jest w porządku. I co my tutaj dzisiaj zrobimy z tym? O rany. Zacznę może od zesłoczowania wszystkich kolorów i na tej podstawie zdecyduję co dalej. Rząd pierwszy to same maty, bardzo przyjemne pod palcem. To jest taki już typowy jesienny grunge. Słoczują się, słuchajcie, nieziemsko. Nie sądziłam, że będą tak dobrze się słoczować. Dużo słyszałam o tej marce, natomiast nie miałam okazji jeszcze jej próbować. W zeszłym roku na Halloween, jeżeli się nie mylę, ta marka wydała bardzo fajną paletę. Spooked się nazywała? Kurczę, nie pamiętam, wrzucę tutaj zdjęcie. Była po prostu przepiękna, natomiast ilość palet, które wtedy były wydawane, po prostu mnie przerosła i na nią już mi po prostu nie starczyło uwagi. Natomiast markę naprawdę obserwuję już od dosyć dawna i chciałam ją spróbować. Zobaczcie na to. No ten duochrom jest przepiękny. Absolutnie przepiękny. Jeżeli chodzi o ten duochrom, był bardzo mięciutki i już znacznie bardziej mokry niż pozostałe maty. Nie jest to kolor, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Ja mam dosyć sporą, jak na moje oczekiwania oczywiście, kolekcję multichromów czy paletek takich indie i gdzieś już ten kolor widziałam. Natomiast jest to bardzo ładny duochrom, taki miętowo-różowy bym powiedziała. Też nie ma jakiejś bardzo mocnej bazy, także będzie ładnie grał na każdym macie, chociaż ta mięta tutaj się do mnie uśmiecha. I myślałam, że lepiej być nie może, ale spójrzcie na to. Ten drugi duochrom to jest dokładnie ta zieleń, którą ja uwielbiam nosić, zwłaszcza jesienią. Także jestem bardzo podekscytowana. On ma już zdecydowanie mocniejszą bazę. Całość prezentuje się naprawdę znakomicie. Jeżeli chodzi o ten drugi duochrom, tutaj mamy już takie kaki, stare złoto, brąz. Coś pięknego. Powiem Wam, że ciężko będzie mi zdecydować, co zrobić, ponieważ można tutaj pójść naprawdę w kilka różnych stron. Można zrobić coś delikatnego. Mamy te przepiękne 2 jaśniejsze maty i ten delikatniejszy duochrom. Mamy tutaj też sporo takich musztardek, ciepłych, grunge'owych kolorów, które są mi bardzo znajome i nimi na pewno bardzo szybko wykonałabym jakiś fajny makijaż jesienny. Natomiast ten drugi błysk patrzy się na mnie strasznie i nie mogę go pominąć. Także ta jaśniejsza zieleń. Spróbuję to jakoś pomieszać. Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego. Jestem z powrotem. Wymyśliłam już, że zostawię dzisiaj ten górny rząd. Skupię się natomiast na tych 2 pozostałych.
Zacznę od tego białego koloru w samym wewnętrznym kąciku, a następnie tymi dwoma zieleniami, jaśniejszym i ciemniejszym, zrobię załamanie powieki, ponieważ na zewnętrznym kąciku chciałabym użyć jednak tego. On będzie na tym wyglądał przepięknie, natomiast ten duochrom będzie znowu na tym jaśniutkim wyglądał cudnie, także zmieszam to, żeby po prostu użyć oba te błyski, bo nie jestem w stanie zdecydować. Na oczach mam tylko bazę z MAC'a, Paint Pot w kolorze Painterly i zaczynam od nałożenia białego w wewnętrznym kąciku. Bardzo intensywny. Jak widzicie, nie mam żadnej rozjaśniającej bazy tutaj na oku, a mimo to kolor widać naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię używać właśnie bieli albo takich złamanych bieli na wewnętrzny kącik. W ogóle uważam, że matowy wewnętrzny kącik oka to jest coś bardzo niedocenionego. Nie jest aż tak popularny, jak powinien być. Bardzo ładnie wygląda na naprawdę wszystkich, ale także na powiekach takich troszeczkę starszych. Przechodzę teraz do tego miętowego koloru i jego będę chciała tutaj najwięcej nałożyć wewnętrznej części oka i tak mniej więcej do połowy, żeby potem połączyć z tym kolorem kaki. Nie jestem pewna, czy to będzie dobre połączenie kolorystyczne, ale wiecie co? Za stara jestem, żeby się tym przejmować. I przechodzę od razu do tego ciemniejszego koloru na tym samym pędzelku. O, ale piękny pigment, o rany. To jest właśnie takie typowe kaki, przybrudzone. Uwielbiam po prostu ten kolor. Najczęściej oczywiście noszę go jesienią, ale nie tylko. U mnie zielenie królują cały rok. Jestem też bardzo zadowolona z tego, jak te cienie pracują, ponieważ blendują się bardzo łatwo. Nie mam żadnych problemów z blendowaniem, czy właśnie z pigmentacją. Nie, żebym spodziewała się czegoś złego po tej marce, natomiast nigdy jej nie próbowałam, także zawsze jest troszeczkę niepewności. Ale pięknie, nawet widzę, że mogę je budować. Dajcie mi może znać, czy Wy próbowaliście Gourmand Girls i jeżeli tak, to jakich palet, no i co o nich myślicie? Ja tak jak mówię, już robiłam kilka podejść, kilka palet mi się bardzo podobało, ale zawsze w tym samym czasie wychodziło coś, co po prostu chciałam bardziej i nigdy jakoś nie było po drodze. I przejdźmy do błysków. Ja tak 8 na 10 razy nakładam wszystkie błyski na glitter glue oraz nakładam je na mokro. Tak będzie też tym razem. Użyję sobie primera z NYX-a i wklepię tak naprawdę na całą powiekę, bo wszędzie chcę nałożyć te piękne błyski. Ja już chyba kiedyś o tym mówiłam, ale mogę w sumie powtórzyć. Mam opadające powieki, tego chyba nie muszę tłumaczyć nikomu. I po prostu nie lubię zastanawiać się, czy dany cień wytrzyma, czy nie, czy będzie się rolował. Dlatego wszystko, nieważne jaka to jest marka, czy tania, czy droga, po prostu zawsze nakładam te dwie rzeczy, albo przynajmniej nakładam na mokro. Natomiast kleju i tak lubię używać. Zacznę od tego ciemniejszego błysku, ponieważ na łączeniu będę chciała nałożyć ten jaśniejszy. I nakładam go po prostu na płaski pędzelek. On widzę, że jest taki płatkowy, być może, w zasadzie nie być może, tylko na pewno lepiej będzie go wklepać palcem, ale chcę zobaczyć najpierw, jak wyjdzie to pędzelkiem. Transferuje się, ale zdecydowanie lepszy efekt uzyskalibyśmy palcem, także zaraz do tego przejdę. Jeden z minusów długich paznokci, strasznie ciężko się nakłada coś na oczy. No i właśnie też przez to nie jestem w stanie tego nałożyć bez osypu. Ale to już jest raczej wina moja niż cieni. Ja lubię pozbyć się takich właśnie małych drobinek, nakładając troszeczkę pudru sypkiego na pędzelek i strzepując. Kolor jest bardzo, bardzo taki mój. Nie jest to kolor znowu, którego nie miałabym w swojej kolekcji, natomiast na pewno jest to kolor, któremu ja się nie potrafię oprzeć. I to samo teraz robię z jaśniejszym duochromem, z tym, że nałożę go tutaj od wewnętrznej części, ale tutaj też będę musiała się wspomóc palcem. Mimo to on jest trochę mniej mokry niż ten
kaki. I używając takiego pędzelka, który ma duża włosia, jest generalnie dosyć duży. I tak wydaje mi się całkiem nieźle się przetransferował. Nie są to może kolory, które powinny być obok siebie, ale słuchajcie, naprawdę nie ma to dla mnie takiego znaczenia. Bardzo chciałam wypróbować oba. Dokładam sobie tej bieli w wewnętrznym kąciku, ponieważ przykryłam ją za bardzo tymi błyskami. I rozcieram brzegi. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, tutaj od wewnętrznej strony dodam tego jaśniejszego duochromu, który mam też od wewnętrznej strony oka. A na resztę nałożę ten ciemny mat w kolorze kaki, który jest znowu na zewnętrznym kąciku. I myślę, że tak to już zostawię. Dobrze, nałożę sobie maskarę i zaraz do Was wrócę. I tak wygląda skończony makijaż. Dajcie mi znać, co o nim myślicie oraz co myślicie o tym połączeniu kolorów, ponieważ ja nie jestem pewna. Jest to coś innego, natomiast niekoniecznie będę chciała to powtórzyć w najbliższej przyszłości. Mimo wszystko myślę, że wyszło całkiem nieźle. Zdecydowanie jest to bardzo dobry pierwszy box od marki Ice Cream Beauty. Jestem bardzo zadowolona z tej paletki Gourmand Girls. To jest dokładnie to, czego chciałam, to, czego oczekiwałam. Jakość jest bardzo dobra, pracowałam się z tymi cieniami przepięknie. Na pewno jeszcze coś od tej marki kupię, ponieważ jestem bardzo zadowolona. Kolory również są bardzo moje. Natomiast jeżeli chodzi o resztę produktów, bardzo też podoba mi się ten błyszczyk od Beauty for Certain. Dajcie mi znać, czy wiecie, o kogo chodzi, ponieważ no ja nie wiem, może znowu to starość, ale nie mam pojęcia, kto to jest. Kolor nazywa się Coral, natomiast wydaje mi się, że na mnie wygląda dosyć różowo i bardzo mi się to podoba. Jest przyjemny na ustach, nabliżający. Jak to błyszczyk zjada się, widać już w tej chwili, że nie mam go aż tyle co na początku filmu, ale to normalne przy błyszczykach, także żaden minus. Co tu jeszcze było? Jeżeli chodzi o ten duochrom w płynie, tutaj mam mieszane uczucia. Zazwyczaj cienie w płynie mają dosyć mocną pigmentację, ponieważ mają być to takie one and done. Ten natomiast ma przezroczystą w zasadzie bazę i zawieszone w niej małe drobinki. Także nie jest to typ produktu, z którym jestem dobrze obeznana, ale na pewno sobie gdzieś poza kamerą go przetestuję i zobaczę, jak będzie wyglądał na oku. W tej chwili totalnie nie pasuje mi do makijażu i mimo tego, że już mam kolory trochę pokręcone na oku, to jak dodałabym, słuchajcie, jeszcze taki róż fiolet ze złotem, to myślę, że wszyscy byśmy padli. Także wybaczcie. Jeżeli chodzi o kredkę do ust od Gerard Cosmetics, tutaj jestem pewna, wiem, że jest to dobra marka. Nie jest to oczywiście marka, którą zastąpiłabym moje ulubione konturówki od Lisy Eldridge, czy Nataszy Denony, Charlotte i tak dalej. Natomiast jest to solidna bardzo kredka, także na pewno w użytku będzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten róż w postaci kwiatu róży, generalnie fajna koncepcja. Zawsze chciałam takich różów spróbować, a jakoś nigdy nie było mi po drodze. Nie jestem fanką tego pakowania, ponieważ mimo wszystko ciężko jest to jakoś ładnie wyeksponować. Musiałabym to naprawdę tak trzymać, a no, biorąc pod uwagę, że pudełko jest czarne, a ta róża też jest ciemna, to słabo ją dosyć widać. Na pewno jeszcze kilka razy tego użyję, ponieważ kolor jest taki fajny, jagodowy. Nie mam dużo takich kolorów, no, ale do ulubieńców raczej nie wskoczy. I to wszystko, co było w moim pudełku od Ice Cream Beauty. Dajcie mi znać, czy taka forma Wam się podoba, czy za miesiąc zrobić następny taki unboxing z pudełkiem czerwcowym, czy może totalnie Was to nie interesuje. Ja się bardzo dobrze bawiłam. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!